Dalszy ciąg dalszy. Dobra, po 300 km wyskoczyło, także trzeba to jakoś ogarnąć. Knotem pewnie znowu spróbować. Może zaklei. Tam jest Wenecja. Ale tam nie lubią turystów. Ostatnio to nie będziemy im przeszkadzać. Pojedziemy gdzie indziej. Wydaje mi się, że nawet do fajniejszego miejsca niż Wenecja. Zabiorę was dzisiaj. O ile dojadę. Nie dętki, ale widzę kota jakiegoś podjechanego. Chyba mu się coś stało, kurde. Gnije, żywy kot, kurwa, normalnie. No nie, ten kot żyje, kurde. Przed chwilą jeszcze głowę podnosił. Masakra po prostu, nie wiem, musi ktoś zadzwonić do jakichś służb, żeby przyjechali i go zabili. Zatrzymałem jakichś ludzi, powiedziałem, żeby zrobili coś z tym kotem, nie wiem, u nas w Norwegii to trzeba zabić zwierzę od razu na miejscu. Nie wiem, jakie tutaj są przepisy, także powiedziałem, to się zatrzymało sporo ludzi nawet. I pewnie zadzwonią po jakieś służby, nie wiem. Nie lubię takich rzeczy oglądać. Ale zdarzyło mi się kiedyś rozjechanego kota dobić na drodze. I jeszcze za dzieciaka w sumie młodego to gołębia też rozjechanego na drodze żywego. Dzisiaj robię sobie taki dzień trochę na luzie, nie wiem, jakieś 60-70 km zrobię. Znajdę hotel, trochę odpocznę. Zajęło mi trochę z tą dętką. Ręce mam ścierpnięte od trzymania kierownicy przez tyle godzin i się trochę namęczyłem. Siły brak, no. Stary chłop. Co tu zrobić? Bliżej 50 niż 40. Tak to jest. A tak tutaj jest. O. Widoki są fajne. Widać, że przygotowane dla rowerzystów, wczasowiczów, czy tam ludzi, którzy chcą tutaj sobie chodzić i przyjeżdżać na wycieczki. Różni się bardzo ta południowa Italia od północnej. Naprawdę polecam się tam wybrać. Za bardzo tam też nie nagrywałem. Oprócz tych kurortów, no ale to kurorty jak kurorty wszędzie, to przyjeżdżają ludzie, żeby się bawić i odpoczywać. To wszystko jest też w miarę zadbane, ale wystarczy zjechać trochę na bok i już jest trochę inaczej. Foggia to było w sumie spoko miasto, takie dosyć zadbane. Ale dużo jest małych miast na południu niezadbanych. I dużo opuszczonych takich domów, dworków, o których często czytamy w mediach, że są do nabycia za 1 euro. Vicenza. Tutaj dotarłem ledwo, co? Tak mnie nogi bolą. 60 km zrobiłem w takim tempie, że po prostu jakaś porażka. Może COVID-a znowu złapałem, tak jak w tamtym roku. Jutro do Milanu. Kawał drogi. Mam nadzieję, że się będę lepiej czuł. Jak nie, no to gdzieś po drodze stanę. Jeszcze z Verona po drodze. A tak wygląda Vicenza. Wieża krzywa, jak każda tutaj w Italii. Teraz sprawdzam. Krzywa.
Dzień było zachmurzony, niebo, ale gorąco było strasznie. Kupiłem sobie jakieś ciuchy UV, bo jestem spalony na plecach, tylko białe plecy tam, gdzie plecak miałem zawieszone. No ale teraz jest przyjemnie wieczorem. Chłodny wiatr wieje, także jest bardzo przyjemnie. Można posiedzieć, coś skonsumować. Ja jestem głodny jak nie wiem, a jadą dopiero co obiad. Trochę dalej na północy leje deszcz. Mam nadzieję, że mnie nie złapie. Dzisiaj rano padało w Treviso. No ale potem się uspokoiło, także spoko było. To są moim zdaniem najbardziej klimatyczne miejsca do zwiedzania. Stadiony piłkarskie. Paolo Rossi ma tutaj pomnik. Mały stadion. Stadion na 12 000 osób. Z 30 któregoś roku, nie pamiętam dokładnie z którego, ale kiedyś czytałem. Vicenza gra w Serie C. To jest trzeci poziom. No i w sumie jakby był mecz, to bym sobie na taki mecz poszedł. Często chodzę na mecze jak są. Zwłaszcza na zadupiach. To jest właśnie to, co najbardziej lubię, jak jeździę rowerem. Że mogę sobie jeść do woli w sumie. Potem po takiej wyprawie przytyć 3 kg, a nie schudnąć 15 jak niektórzy. No, nawet mam widok z balkonu na tą krzywą wieżę. Tam jest. O, dzisiaj deszczowo, pierwszy dzień deszczowej pogody. Ale do Milanu mam, kurczę, nie pamiętam, około 200, także... Dojechałem do Milanu. W Milanie postanowiłem wypożyczyć samochód i odwiedzić sklep, w którym kupiłem mój rower. 60 km od Milanu. I przymierzyłem się również do tej niebieskiej Dogmy F. Wygląda niesamowicie, zwłaszcza pod słońce. Raj na ziemi normalnie. Ten kogut tutaj to on od rana pieje, ale chyba od 5 rano jakoś. W Milanie dzisiaj taka pogoda. Stacja główna. Nie będę w taką przygodę zwiedzał miasta, więc ruszam dalej. Dworzec centralny. Wypiję kawę, zjem coś słodkiego i wio. No, bada dzisiaj zmoknę, jak nie wiem. No ale co zrobić, takie życie. Idziemy i się nie możemy. Przez Milan. Ciepło też nie jest jakoś super, także... Ale kurtki puchowej nie będę wyciągał na taki deszcz, bo kurczę się tylko jeszcze bardziej zmarznę od tego, jak będzie mokra i ciężka. Dobra, chowam kamerę, bo kurde brznę się, jak będę ją w ręku trzymał, nie mam żadnego statywu na nią.
Wszystko jest. Zwłaszcza na tych muralowych jakichś rzeczach. Dobra. Lampka WE, kurde, rozładowała się w nocy oczywiście, była wyłączona. Sprawdzałem 2 razy, ale oczywiście się rozładowała, bo jakby inaczej. Dobra, widzę, że się nie poddaje, trzeba poczekać. Leje coraz mocniej. Mam nadzieję, że tylko chwilowe. Trochę dość się to tam nie zaszkodzi, może sobie kropić, no ale to już jest trochę przesada. Drogi nie widać. Ślisko jak nie wiem. Ścieżka rowerowa, nie? No, tak to wygląda. No trzeba to będzie przejechać, no cóż kurde. Pogoda jest wyśmienita po prostu. Lepszej sobie nie mogłem wymarzyć. Zimno, mokro, cały dzień. Zajebiście. Black man. Pokój. Kawa. O. Dobra, jest nawet balkon jakiś. Co tu jest? O. Jest widok. McDonald's. Będę żył. Och, takie coś mi się chciało. Mleko. I wafeli. Pojechałem kurczę autostradą, kawałek dostałem z rybkę. Nie wiem, ścieżka rowerowa była zamknięta i wjechałem na most i na autostradę od razu, kurde. No ale dobra, już chyba jestem na ścieżce. Pod wiatr cały czas dzisiaj, ale to normalne. Tutaj ludzi na windsurfingu masa. Warunki mają, wieje jak cholera. Pogoda taka trochę jesienna, bym powiedział. Pod wiatr przez świat. Jechałem na to 1000 metrów. Dobra. Mam 1000 metrów do hotelu. Na razie prowadzę rower, bo nie chcę mi się na niego wsiadać. Zaraz na niego wsiądę. Kurde. Zmęczony jestem. Głodny. Widoki niesamowite. Ale zostało jeszcze ponad 1000 metrów do góry. I zostawię to sobie na jutro, bo tam nie ma żadnego hotelu, a ja nie wiem jak forma będzie i jak ja tam dojadę, kurde, czy coś znajdę do spania w normalnych pieniądzach, bo... Także dzisiaj niedziela i na spokojnie. Znajdę sobie jakiś obiad, pochilluję, odpocznę, może coś trochę popracuję, kurczę, podpisuję na maile
i pójdę spać. Otwierają restaurację tak późno o 19:00. Musiałem zjeść 2 bagietki dzisiaj na obiad. Restauracja z 1781 roku. Rewelacyjna pasta. Nic tam nie filmowałem, bo było tak ciasno, że nie chciałem przeszkadzać ludziom jak jedli. Zrobiłem tylko zdjęcie, to wrzucę. Nie wiem, z czego była zrobione to spaghetti. Prawdopodobnie z mąki ziemniaczanej trochę może. Wymieszanej z mąką, nie wiem. Ale zapiekany czosnek tam był. Rewelacja. Świetna kolacja. Bardzo rzeźki poranek dzisiaj. Mam nadzieję, że się rozgrzeję na tych podjazdach i nie będę musiał kurtki wyciągać. Ale jeszcze mam 1000 metrów do góry ponad. To może być zimno w sobie. No dobra, jak będzie zimno, to się ubiorę. Taki widok, proszę Państwa. Ciężko podjeżdżam. Na jeziorze Lago de Montepluga Tama. O ile dobrze rozszyfrowuję, to 1931 rok. Jestem na prawie 2000 metrów. Chyba mi niewiele zostało do góry. Tak to wygląda. Przed chwilą pogoniły mnie psy, ale chyba są przyzwyczajone do rowerzystów, więc tragedii nie było. Tak to wygląda z widokiem na moją gębę. Wygląda ładnie, no jest ładnie. Moja gęba może trochę szpeci, ale spoko. Tutaj widok na jezioro. Tama zamknięta. Zakaz wejścia. Wyraźny. Nie, jak ja na autostradę wczoraj wjechałem, nie było żadnego zakazu. Chyba, że go nie widziałem. Ale zazwyczaj patrzę na takie rzeczy, także... O. 2118 metrów do góry. A chyba jestem w Szwajcarii nawet już. Widzę, że tutaj budowali jakiś tunel. Zaraz zobaczymy, co to jest. Oj, zimno, zimno. Kurde, nie ma po angielsku. Ale to jest tunel. Normalnie można sobie tutaj wejść i nim przejść. Albo na rowerze górskim przejechać. Fajowsko. Podoba mi się tutaj, jak nie wiem. Szwajcaria przywitała mnie zimnem, deszczem i wiatrem, ale niesamowitymi widokami, naprawdę. No ja cały czas się zatrzymuję i oglądam i filmuję, mimo że pogoda nie jest jakaś super. Ale widoki za to są naprawdę niesamowite.
Tak jak wcześniej mówiłem, pogoda nie rozpieszcza, ale już za jakieś 20 km chyba. Zaraz sprawdzę dokładnie, ile mam do hotelu. Ale widoki są takie, czyli są super widoki. Jak dobrze widzę według tej mapy, to po tamtej stronie jest Liechtenstein, po tej stronie jest Szwajcaria. Tam jest Szwajcaria, tu jest Liechtenstein. Także nowy kraj na mapie będzie odznaczony, niezwiedzony, ale liźnięty. O, kurde. Już tak drugą godzinę jadę i zaczyna mi być lekko zimno od tego deszczu. Na szczęście wiatru nie ma. Ale jest szaro, buro i ponuro w tej Szwajcarii dzisiaj od rana. Chyba trzeba jakąś stację benzynową znaleźć, gorącą herbatę wypić, się trochę rozgrzać. Wjechałem do Austrii. Ścieżki rowerowe prowadzą w sumie dookoła tych małych miasteczek, także jakbym chciał na stację benzynową przyjść do sklepu wjechać, to muszę zjechać tutaj stąd, z tej ścieżki rowerowej. Ale nie wiem, czy mi się chce tak od razu, mimo że jestem głodny. No ale zobacz. Nie polecam jeść jabłek rano i zapijać kakałem w proszku. Dobrze, że krzaki tutaj są wszędzie. Jak już cały mokry jestem, to jadę, no. Dojechałem do niemieckiego miasteczka Mindelheim. Dostałem cynk, że leży tutaj córka Kazimierza Wielkiego, znajomego. Więc podejdę pod ten kościół, gdzie niby tam leży. No i zobaczymy. Dobra, to jest oryginalny kościół, ale był jeszcze jeden wcześniej, 800 metrów stąd, gdzieś w wiosce stał. To jest jakiś chyba inny kościół. Albo wieża miejska. Pójdę zobaczę. Tą wieżę tutaj remontują. Ale informacji o córce Kazimierza Wielkiego nie znalazłem. Uff, 30 lipca. A pogoda jakby był październik. Rzeźko. Mokro rano. Na szczęście nie ma wiatru. Jadę sobie przez rolnicze tereny Bawarii. Jestem w sumie niedaleko od Monachium. I chyba następna miejscówka to jest Augsburg. Czy jak się tam wymawia albo nazywa. Wpiszę zaraz tutaj pod spodem poprawną nazwę tego miasta. Lekko przeziębiony jestem, tak się trochę czuję ciężko dzisiaj po tym zlaniu deszczem przez 3 dni w sumie. Wczoraj 2 razy schłem, 3 razy zmokłem.
A, zaczęło padać, a widzę, że pada centralnie tam, gdzie jadę. Nie wiem, źle się czuję, także chyba skończę na dzisiaj. Może jakimś kawałek chociaż pociągiem podjadę. Nie lubię jeździć przez Niemcy, naprawdę. Nie lubię jeździć przez Niemcy. Często jest tak, że postawią znak droga rowerowa na chodniku i jedź pan chodnikiem, a spróbuj pan zjechać. Także tutaj średnia przejazdowa to jest po prostu masakra w porównaniu do Włoch, Szwajcarii czy innych krajów. A to już któryś raz jadę przez Niemcy. Ja nie wiem, może ja nie umiem sobie trasy zaplanować. Kurwa, stałem znowu mokry jestem. No i ja to chyba się nie nadaję na jakiegoś przewodnika po świecie, bo ja nawet nie pamiętam, jak to miasto się nazywa. Na i jakoś. Sprawdzę i wpiszę. Dobra, nie ma co. Trzeba znów przygotować się na prysznic. Źle to wygląda znowu. Kurde. Ja się chyba rozczaruję. Pogoda w tym roku naprawdę nie rozpieszcza tutaj od Alp na północ. Właśnie wyjechałem z miejscowości Reidenburg. Mam taki widok. Podjechałem do góry. Prawie. Jeszcze mi trochę zostało. Ale przeurocza ta miejscowość, naprawdę. Fajne miasteczko. Fajny klimat. Nad Dunajem. O, ładna miejscówka. Zaraz przy czeskiej granicy. Tutaj można by było trochę pośmigać po lesie. Innym rowerem, oczywiście. Dobra, zobaczymy, gdzie jesteśmy. Goldstein. No i dobra. Wjeżdżam do Czech. Republika Czeska wita deszczem. Kurde. Znowu. Obudziłem się o wpół do 5 rano. Kurde, tak lało. Mówię, Jesus, jak tak nie przestanie padać, to nie wiem, chyba tutaj zostanę na tej wiosce. Ale się uspokoiło, chociaż patrzyłem na prognozy pogodowe. To wcale ma nie być jakoś lepiej, także pewnie może zacząć dać w każdej chwili. Buty już mi śmierdzą normalnie zgnilizną. Udało mi się przeprać rzeczy i normalnie w pralce wczoraj i wysuszyć w suszarce. Także jest jakiś komfort rano, ale zobaczymy na jak długo. Czechy, burę i ponure. O, po raz kolejny na tej wyprawie muszę nieść rower, bo skończyła się droga, cholera. Nie, no coś tutaj robią. Pewnie jest jakiś objazd, ale... Ale nie będę jechał dookoła, tutaj przejdę sobie chyba, nie? No, tam jest droga zamknięta. Tutaj chyba chłopaki strumyk, kurczę, ogarniają. No, już jestem prawie po drugiej stronie, także git. No dobra. Tam jest jeszcze dalej. Coś. Cholera jasna. Mam nadzieję, że tam się jakoś też przebrnę. Wiesz, muszę być gorzej, może jakiś większy strumień jest. Chcę pocisnąć. No dobra, chyba się udało. No chyba, że tam jeszcze coś jest dalej. Zamknięte. Zobaczymy. Może grzybów sobie nazbieram, cholera. Dobra, jest zakaz wstępu, niby teren monitorowany. Napiszę do nich, żeby mi wysłali. Jak tutaj przychodzę, żebym miał fajne ujęcia na YouTube'a, kurde, bo z telefonu to tak średnio, jeszcze jak się rower niesie. Może mi wyślą. Hot dog na czeskim Orlenie. Potrawiny u kota. Jestem w miejscowości Plana.
Coś tutaj kurczę remontują i są objazdy. Dzisiaj idzie ta podróż jak krew z nosa, nogi mam jak z waty normalnie. No chętnie chciałbym w jakiś poziom nawet byłem sprawić, ale nic nie pasuje za bardzo. Kurde, jakie te czeskie tereny pofałdowane. Z góry i pod górę. O, chyba podjechałem na najwyższy punkt dzisiaj. Wzdłuż pola pod górę. Tam mi tylko kawałek został i chyba będzie w dół. Ale już zrobiłem 800 przewyższeń, a przejechałem chyba 30 km tylko. Także słabo, no słabo dzisiaj się czuję w ogóle na tej wycieczce. Nogi jak z waty. Na szczęście nie pada, ale te chmury jakoś tak też za dobrze nie zapowiadają, bo tam jest jasno, tutaj już jest czarno, tam też coś ciągnie, tam też. No zobaczymy. Najwyżej będę cały mokry. Ale mam plan, żeby podjechać pod jakąś stację kolejową, jeśli będzie jakaś stacja kolejowa, chociaż kawałek podjechać pod polską granicę. Bo tak trochę mnie i łamie w kościach i nie czuję się najlepiej. Kurde, ale tam łoi deszczem. Nawigacja znalazła jakiś skrót, kurde. Ale przynajmniej się pogoda trochę zrobiła. - 850 metrów jeszcze po trawie. Zobaczymy, czy to w ogóle jest jako tako przejezdne. Czy nie będę musiał zawrócić. No dobra, udało się, ale podejrzewam, że przejechałbym to szybciej szosą naokoło i pod górę niż po tym błocie tam, kurde, i po trawie. Się wywalił raz. A tu plantacje chmielu, kurczę, po prawej i po lewej. Żatec niedaleko, także chyba piwo robią z tego co pamiętam. Nie wiem, do wyboru, albo pojechać tam, albo do tej miejscówki, co teraz jadę. Tam miałem 10 km czy 9 tylko, ale nie mogłem znaleźć hotelu na bookingu, także jadę do miejscowości, którą potem wam tutaj napiszę, bo znowu nie pamiętam jak się nazywa. Ale tak wyglądają me plantacje chmielu. Miasteczko Leony. 17 000 ludzi tutaj mieszka. Założone w XII wieku. O, nawet widok się zrobił. Jakieś górki tutaj są. W XIX i XX wieku to miasto było dość znacznym węzłem kolejowym, ale jak patrzyłem na połączenia dzisiaj pociągów, żeby się tam wspomóc parę kilometrów, to jakiś tam jest odcinek 34 km w moją stronę i godzina 20 minut, no to ja tyle rowerem przejadę. A stracę jeszcze na dojazd na ten dworzec, także nie będzie wspomagania. Jutro na Zgorzelec lecę. Stało mi 153 km do Zgorzelca. I tam może, jak mi trochę gorączka nie spadnie, bo naprawdę średnio się czuję, to tam się wspomogę pociągiem, bo tam jeżdżą pociągi do Wrocławia. Może rodzinę odwiedzę i pocisnę dalej do Piły, stamtąd. Fajne kamieniczki. Fajny klimat. Pomnik mistrza Jana Husa. Prekursor protestantyzmu. Filozof.
Jakbym tutaj nie był, to bym o tym nie wiedział, a tak to przeczytałem w internecie i teraz już wiem i wam pokazuję. Na Starym Mieście stoi. Piątek wieczór, a tutaj cisza, spokój. Godzina, która jest? 19:15. Już prawie żywego ducha nie ma na mieście. Brama wyjazdowa ze Starego Miasta. Tak wygląda brama wjazdowa, powiedzmy, od tej strony. No nie powiem, ładnie tutaj na Starym Mieście. Jeszcze pompka do roweru w hotelu. Ja nie mogę, po prostu rewelacja. Góra i wieże Hasenburg. 418 metrów wysokości według internetu. Jest to gotycka wieża zbudowana w XIV wieku. Dzisiaj to są ruiny, ale można je zwiedzić. Ja no niestety nie mam czasu, żeby tam wjeżdżać. O, zmiana aury. Wjechałem w mgłę, prawie nic nie widać. No mleko normalnie. Także mam szczęście, udało mi się zobaczyć tę wieżę na wzgórzu z drogi chociaż. Wczoraj byłem mokry cały od deszczu. Znaczy nie tylko wczoraj, prawie cały tydzień. A dzisiaj od mgły. Normalnie leje się ze mnie jak... Ale jest klimat. Smach na pomnik w tej wiosce to mają. Jakaś wioska to jest, kurde, ale oczywiście nazwy nie znam. Musiał sprawdzić na Google Maps. No, ale wygląda. Może być. Dużo pustych takich budynków stoi po drodze tutaj. Wioski takie trochę zaniedbane. Niektóre. Nie filmowałem wczoraj, bolało. Akurat właśnie wtedy to nie wyciągałem kamery ani telefonu. Ale tak to wygląda. To właśnie to, że on nie widzi remontów drogowych, tak jak Google Maps robi. I ciśnie, kurczę, po jakichś drogach zamkniętych. Czasami trzeba zawrócić, czasami trzeba nieść rower. Tak jak ostatnio, wczoraj. No ale nic, ciśniemy dalej. Dobra, jadę powoli tutaj. Żeby sobie nic nie uszkodzić, opony czy czegoś. Nie wiem, nie widziałem żadnego objazdu, cholera. Ale taki samochód przed chwilą jechał, także chyba można jechać. No i wjeżdżamy do Niemiec. Także muszę migające chyba światło wyłączyć, bo ten kraj to jest jakiś taki bardzo kwadratowy i restrykcyjny. O, niemieckie autostrady, znowu w Niemczech jestem i znowu masakra, kurde. Jakieś, nie wiem, drogi pozamykane cały czas. Nie wiem, zostało mi chyba z 50 km do Zgorzelca i same przygody, kurde, drogowe. Tak prowadzę po Błocku. Chciałem rower umyć, kurczę, przed chwilą. I dobrze, że go nie myłem, bo jest
Będzie uwolony znowu będzie. Ale komut mi zrobił objazd znowu. Kurwa, dobrze, że oni tam tych wszystkich z tego komuta to zwolnili, no. Bo oni się tu do niczego chyba nie nadają. No to ma być kurczę objazd szosowy, a nie leśny jakiś. O, 2 godziny spacerowania po lesie. Tam jest jakiś rajd. Też mnie nie przepuścili, także tutaj się pytam, gdzie tutaj w ogóle wyjść. A to mi gościu pokazał, że tutaj mam dojść do jakiejś drogi i to może jakoś objadę. Ale no nie wiem, dobre 1,5 godziny tutaj łażę. Nie wiem, 5 kilometrów chyba. Po błocie i po wszystkim. Masakra. Taki rower. Z ziemi włoskiej do polskiej. Zgorzelec. W Zgorzelcu co prawda miałem wziąć pociąg, ale do Wrocławia. Niestety musiałem pojechać pociągiem do Piły, bo 100 metrów od Kranicy wyrżnąłem się na rowerze. Jechałem pod górkę, musiałem się zatrzymać, gościu wymusił na mnie pierwszeństwo i nie zdążyłem się wypiąć z pedałów, także po prostu przewróciłem się na prawą stronę i uderzyłem się dosyć mocno w kolano, także moja wycieczka zakończyła się w Zgorzelcu. Na szczęście tylko 2 kilometry od stacji PKP.